Po ciężkich bojach sprzęgło zrobione. Powiem Wam, nie było łatwo, chyba z 3 tygodnie zajęło mi, żeby dobrać jaka tarcza, jaki docisk, jakie koło zamachowe i tak dalej, średnice, wagi, wszystko żeby się zgadzało. No, masakra to była jakaś, ale no udało się. Chyba się udało, zobaczymy jeszcze. Zaraz to będę wkładał na auto i będziemy testować. No ale finalnie skończyło się tak, że zrobiłem po prostu swoje koło zamachowe, aluminiowe. Normalnie tutaj z triggerem 62, kołem zębatym pod rozrusznik. Tutaj wiadomo jest taka płyta cierna, żeby tarcza miała po czym chodzić. No wszystko jest tak naprawdę takie plug and play zrobione. W lepszej trochę tolerancji zrobiłem ten otwór pozycjonujący, bo tam w Volvo, kurde, dość duża tolerancja tutaj była na tym otworze. Teraz tak jakby za każdym razem jak będę to zakładał, no to z większą precyzją po prostu będzie to koło siedziało na wale i zawsze ten zapłon będzie taki bardziej precyzyjny niż wcześniej. Co tam jeszcze? Udało się zwiększyć średnicę tarczy. Oryginalnie w Volvo jest tarcza 240, tutaj jest tarcza 250 mm. Także to już będzie taki no, kozak na maksa. Dużo mocniejszy docisk. Także no to teoretycznie na zwykłej organicznej tarczy powinno to przenieść no, nawet do 900 N. Tak z obliczeń oczywiście, a praktyka pokaże. Tarcza jest bardzo fajna, bo jest gruba, taka naprawdę do zadań specjalnych. Raz, że ma wszystkie sprężyny podwójne. Dwa, że ta tarcza, na której osadzona jest ta tarcza cierna, czy jak to się tam nazywa, to jest taki monolit, nie takie cienkie blaszki. Bo niektóre tarcze, jakie tam patrzyłem, to na przykład miały albo zwykłe pojedyncze sprężynki, albo tylko podwójne po obu stronach, a tu pojedyncze, no a tu jest taki harpagański z podwójnymi sprężynami. Dodatkowo masywna konstrukcja jest z tego. Widzicie tutaj te blachy, to wszystko w środku jest takie naprawdę hardkorowe, no bo jak przyjdą duże strzały Newta, żeby to po prostu wszystko nie pływało. Także powinno to kurde fajnie działać. Co jeszcze? Aha, i mimo, że mamy większej średnicy tarczę, taką bardziej masywną i mocniejszy docisk, to udało się trochę zejść z wagą. No wiadomo, dzięki temu, że jest koło aluminiowe. Nie chciałem go jakoś mega odchudzać, ale tak czy siak no, waga jest około 2 kg tam mniejsza. Dokładnie nie pamiętam teraz, ale jest mniej więcej 2 kg mniejsza niż sprzęgło RS-owe czy tam z diesla. Także spoko. W międzyczasie tam jeszcze zrobiłem ten wieszak do turbiny. Może taki trochę dziwaczny, ale powinien działać. Tutaj chciałem, żeby on mi łączył ten i ten element, gdzie tutaj jest spaw, żeby to tutaj nie pękało. No i potem są wieszaki tutaj już do głowicy zrobione. I powinno to działać. Tak naprawdę teraz przed włożeniem tego silnika do auta trzymało mnie tylko i wyłącznie to sprzęgło. Także wreszcie po przebojach wkładamy to sprzęgło do auta, zakładamy skrzynkę, no i wjeżdżamy do Toyotki. Skrzynia założona, silnik ogólnie przygotowany do wkładania. Aha, jeszcze tu muszę osłonę założyć, bo potem będzie z nią problem. Komora no już czeka, no nie zdążyłem jej pomalować, bo zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wyjechać. Także zaraz wjeżdżamy do auta. Jeszcze nie mam założonej tylko podstawy filtra oleju, bo przerabiam tutaj tą odmę. Ten element plastikowy, który tutaj jest, on jest po prostu wywalony. Będzie tutaj aluminiowa płytka z króćcami. Tylko jeszcze czekam, aż mi te króćce przyjdą. No a to już sobie zamontuję na aucie. Kurde, tą skrzynię przydałoby się. Skrzynię i rozrusznik dać. No rozrusznik nowy, a skrzynię troszkę ogarnąć, albo jakąś ładniejszą kupić. No ale dobra, na razie niech jest taka jaka jest. Silnik ze skrzynią już wjechał. Teraz jeszcze pracuję nad układem paliwowym, bo oryginalnie w tych silnikach nie występuje regulator ciśnienia paliwa.
Wcześniej jak był wolnostaczek to sobie tak śmigałem, ale teraz musiałem to całkowicie przebudować. Jak widzicie jest dorobiony taki element pod zewnętrzny regulator ciśnienia, 4-barowy taki no, volkswagenowski. Tutaj porobiłem takie króćce, żeby takie oryginalne, największe jakie występują, takie króćce można było zakładać tu i tu. Teraz tu będzie zasilanie, zaraz to wyciągnę i Wam pokażę dokładnie o co chodzi. No i potem cała reszta, muszę wszystko podpinać, jeszcze troszeczkę wiązkę silnika chcę przerobić, puścić inaczej niż to było wcześniej. Na razie sobie to dyndę, jeszcze tu nie ma belki i tak dalej, ale no ale działamy. Tak, wcześniej ta listwa paliwowa zasilanie miała tutaj. Tu była zaślepiona, tu był taki, no, taki wentyl do mierzenia ciśnienia, a tutaj oryginalnie przechodził czujnik ciśnienia i temperatury. Teraz tak, gdzie ja to mam? O, tu jest taki pindolek, on będzie po prostu służył tylko do zaślepienia tego oryginalnego wejścia. Główne wejście teraz jest zrobione tu jest ta listwa nagwintowana, jest zrobiony taki króciec. To tu jest wkręcane, pyk, pyk. No, wkręcane albo i nie wkręcane. Dobra, bo nie mogłem sobie trafić. Tu jest wkręcane. No i nasadzane są takie końcówki, to są takie jakby FI 10 989. No i to jest pyk na klik. Potem z tej strony, gdzie był ten czujnik, teraz jest dorobiony taki adapterek, w niego jest wpinany czujnik. To przychodzi tu. No i tu już jest przejście na ten zewnętrzny regulator ciśnienia. Czekajcie, ja to wyciągnę. O, tak to wygląda. Regulatorek pyk tutaj. Tutaj też jest właśnie króciec na te złączki, ciach, żeby to było takie plug and play. No i co? Jeszcze tam w kolektorze będę musiał zrobić jakiś króciec, żeby tutaj pociągnąć ciśnienie i podciśnienie do tego regulatora. No i tyle. I jeszcze później będę musiał zamontować pompę paliwa i przewody paliwowe prawdopodobnie teraz pójdą inaczej niż w oryginale, bo oryginalnie szły tamtędy gdzieś pod dołem. A ja bym chciał, żeby to szło mi tutaj górą i przechodziło bezpośrednio do zbiornika, żeby w razie W, jakby ten silnik wybuchł, albo tam coś złego się podziało, no to ten kolektor działa mi jako osłona i nie rozerwie mi tych przewodów, nie uszkodzi mi ich, także one pójdą tu i prawdopodobnie jakoś tędy, no zobaczymy. Bo jak one by szły tam z dołu przy bloku, no to wiadomo, w razie jakiegoś wybuchu silnika czy coś, no to może taki przewód rozwalić, no i od razu wiadomo, pożar, nie? Dobra, no działamy. Robiłem jeszcze taki króciec do tego dekla pompy paliwa, żeby to było łatwo demontowalne, bo jak tutaj przyjdzie nam przewód od pompy, to by było bardzo ciężko ściągnąć, nie byłoby tam dostępu do opaski i tak dalej. Wcześniej sobie to zakładam tak jakby na pompę, potem przełożę to, pyk, już Wam to pokażę jedną ręką, wiadomo jest lipa. O, potem przyjdzie tak, tam jest uszczelka od dołu, no i teraz też taką, czekajcie, też taką nakręteczką to będzie dociągane
Tak to wygląda po skręceniu. Tutaj oczywiście na szybko złącze paliwowe 10 mm. No i teraz bez problemu, jak będę chciał się dostać do pompy, coś tam pogrzebać, to sobie cały kosz wyciągam, odkręcam nakrętkę i mi to schodzi. Mam elegancko, mi pompa, to zostanie tak jakby ten kruciec na pompie. Tam to dojście do opaski, no bo tutaj nie ma takiej możliwości, żeby tam założyć opaskę, czy to zgrzać, cokolwiek, no nie? A tak to teraz to będzie takie po prostu wielorazowego użytku. Dobra, zaraz to wkładam do auta, zakuję jeszcze te przewody, no i niedługo odpalanie. No i udało się upchać. Jest oryginalne siteczko, oryginalna tu gumeczka. Tu jest na tej opasce, trzyma się to mega fajnie, mocno. Tu jest ten kruciec na opaskach. No i wkładamy.